Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Gdzie te 5% wzrostów na giełdzie? To jest temat przewodni tego wpisu, oczywiście na samym początku. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: XStation 5, XTB i z Bloomberga. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Gdzie te 5% wzrostów na giełdzie? Ale zanim przejdziemy do odpowiedzi na to pytanie, zwróćmy jeszcze uwagę na konsekwencje i to, co się wczoraj jeszcze wydarzyło na wielu innych rynkach po danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, że rynek spodziewa się, że już w marcu to, jakie będą stopy procentowe, będzie przewyższało poziom inflacji w Stanach Zjednoczonych, czyli rynek spodziewa się wyraźnego spadku inflacji poniżej 5% i to w terminie do marca w Stanach Zjednoczonych, a to jest bardzo dobra wiadomość i zachęta do tego, żeby faktycznie wierzyć w obniżki stóp procentowych w 2023 roku w Stanach Zjednoczonych i że to zjawisko, jakim jest inflacja, przestanie być problemem. Rynek będzie się koncentrował na zupełnie innych czynnikach ryzyka i czynnikach dających prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. Dlatego te dane, które wczoraj poznaliśmy, przybliżają perspektywę tego, że inflacja w przyszłym roku przestanie być problemem dla Stanów Zjednoczonych i dla świata. Następny wykres, na który warto zwrócić uwagę, to oczywiście jak zmieniły się perspektywy co do przyszłej stopy procentowej. Implikowana stopa procentowa, jak widzimy, jest 13 punktów bazowych niżej niż to miało miejsce wczoraj podanych, czyli utrzymuje się dyskontowanie wczorajszych danych makroekonomicznych jako danych, które sprzyjają obniżenia tempa wzrostu stóp procentowych i zmniejszają prawdopodobieństwo, że osiągną one poziom 5% w swoim szczytu cyklu, czyli mniej więcej w okolicach maja 2023 roku. Na kolejnym wykresie widzimy reakcję amerykańskich obligacji, które wyraźnie wczoraj spadły na rentowności, ale nie były w stanie pokonać ostatnich minimów sprzed tygodnia. Jednak tendencja ku spadkom rentowności jest zachowana, czyli amerykańskie obligacje klasycznie reagują na te dane, które pokazują, że inflacja spada i ewidentnie jesteśmy w kolejnej fazie tendencji wzrostu wartości amerykańskich obligacji, czyli spadków rentowności, a to jest dobra wiadomość oczywiście dla ryzyka. Następny wykres, na który warto zwrócić uwagę, to oczywiście przesunięcie krzywej dochodowości i widzimy, że bliższa środku część krzywej dochodowości zareagowała najmocniej. Tutaj te spadki nawet o 15 punktów bazowych są obserwowane. To jest oczywiście pochodna tego, co obserwowaliśmy na implikowanej stopie procentowej. A widać, że krzywa dochodowości tak samo zareagowała praktycznie na całej długości. Na następnym ciekawym wykresie, na co należy zwrócić uwagę, to to, że oczekiwane zachowanie stopy procentowej w przyszłości ma duże znaczenie dla wyceny amerykańskiego dolara i o tym będziemy za chwilę mówić, ponieważ to jest niezwykle istotne, jako że te przyszłe stopy procentowe mają osiągnąć wkrótce swoje apogeum, swój szczyt, a w perspektywie następnych miesięcy i kwartałów nawet spadać. Więc jak widzimy na tym wykresie, wniosek jest prosty. Wystąpi naturalne zjawisko odwrotu od amerykańskiego dolara i prawdopodobnie to, co obserwujemy od 2 miesięcy, jest już dyskontowaniem takiego stanu rzeczy. Fala przeciwko amerykańskiemu dolarowi jest już w zaawansowanej formie. Pierwsza taka fala przeciwko amerykańskiemu dolarowi, ona znalazła się na ważnych poziomach wsparcia, o których będzie za chwilę mowa. Dlatego to, co się wydarzy wkrótce na amerykańskim dolarze, jeszcze bardziej przybliży albo nieco oddali tą perspektywę tego, że inflacja w Stanach Zjednoczonych będzie utworzyła swoje apogeum i będzie dalej dynamicznie spadać, ponieważ jeżeli faktycznie tak się stanie, że ta inflacja będzie spadać i już w marcu przebije poziom stóp procentowych, to oczywiście będzie to oznaczało, że wystąpi naturalna presja przeciwko amerykańskiemu dolarowi w kolejnych tygodniach i w kolejnych miesiącach. Myślę, że wnioski płynące z tego wykresu są bardzo jednoznaczne.
Na następnym wykresie chciałbym pokazać właśnie, jak bardzo teraz zaczyna hamować oczekiwanie na podwyżki stóp procentowych w krajach emerging market, czyli takich jak Polska, a cały czas rynki rozwinięte starają się podciągać te stopy procentowe w górę. No i teoretycznie powinno być to zjawisko sprzyjające walutom tym największym z G10. Natomiast jak widzimy, wszystko jest uzależnione od tego, jaki jest przepływ kapitału do albo od amerykańskiego dolara i to jest główny czynnik, który powoduje ruchy na rynkach emerging markets czy też na rynkach rozwiniętych. Następny wykres, na który warto zwrócić uwagę, to już jest oczywiście ta analiza scenariuszowa, która została wczoraj zaprezentowana przez JP Morgana, która mówiła, że jeżeli inflacja w listopadzie sięgnie poziomu w tym wypadku 7,1%, a było to 15% prawdopodobieństwa, to indeksy giełdowe powinny ruszyć w górę o 4 do 5%. Co prawda byliśmy wyraźnie powyżej 3% od poniedziałkowego zamknięcia wczoraj na samym otwarciu, ale giełda w Stanach Zjednoczonych zaczęła wczoraj spadać. Jedyny optymistyczny sygnał po wczorajszej sesji jest taki, że udało się utrzymać indeks S&P nad poziomem 4000 punktów, co oznacza, że strefa oporów, która już wczoraj zadziałała, jest niezwykle silnie broniona przez podaż. I teraz czekamy na te słowa i wszystkie informacje z Fedu, które poznamy dzisiaj o godzinie 20. Będą one niezwykle także istotne i będą one miały potencjał wzmocnić tą reakcję, która miała miejsce wczoraj. Te wszystkie wnioski, które płynęły wczoraj podanych o inflacji, będą w stanie być dzisiaj wzmocnione, jeżeli przekaz Fedu o godzinie 20, słowa prezesa Powella będą gołębie. Jeżeli tak się stanie, to ja myślę, że już rynek ostatecznie wybierze scenariusze prowzrostowe i będziemy dyskontować bardzo pozytywne zakończenie całego roku na rynkach ryzyka, przede wszystkim na indeksach giełdowych. Przypominam jeszcze raz wykres, który pokazuje statystykę, że czwarty kwartał jest najlepszym kwartałem do inwestowania na rynku akcji, a ten rok wydaje się być idealny do tego, żeby ta statystyka była potwierdzona, jeszcze bardziej wzmocniona. Więc moim zdaniem dzisiaj po Fedzie jest 75% szansy, że indeksy giełdowe pójdą w górę, że będą kontynuowały tendencję wzrostową, a amerykański dolar zacznie się osłabiać. Także jestem cały czas wśród zwolenników tezy, że ta analiza scenariuszowa JP Morgana stanie się faktem. Być może nawet będziemy jeszcze bardziej reagować niż rynek to zakładał, że końcówka roku będzie optymistyczna dla indeksów giełdowych i dla amerykańskich i w ogóle światowych obligacji. Następny wykres, na który warto zwrócić uwagę, to jest oczywiście Standard & Poor, że te wczorajsze odbicie i próba spadku, wywołania tendencji spadkowej nie była przypadkowa. Dlaczego te rejony oporów 4050 punktów, 4200 punktów są takie ważne? Ponieważ tam przebiega nie tylko średnia dwustosesyjna, ale także linia Bessy, czyli górne ograniczenie tego kanału spadkowego widocznego na wykresie. Mamy tam także 20% odbicie od minimów, czyli przekroczenie tego poziomu będzie oznaczało, że indeks Standard & Poor wszedł w techniczną hossę na Wall Street oraz także w rejonie 4200 punktów mamy górne ograniczenie wstęg Bollingera, różnych innych poziomów technicznych. Do tego też dopiero przejście poziomu 4200 punktów będzie oznaczało, że byki ostatecznie wygrały starcie o tą bardzo poważną strefę oporową. I że rozpoczyna się następna faza tendencji wzrostowej, czyli hossy, ponieważ przejście poziomu 4150 punktów będzie oznaczało techniczną hossę na Wall Street na indeksie Standard & Poor. Na następnym wykresie będę te wykresy zaznaczał teraz bardzo często, ponieważ one pokazują, że rynki światowe są na rozstajach w niezwykle ważnym miejscu i to praktycznie wszystkie rynki rozwinięte i rozwijające się. I zależy to przede wszystkim od tego, jak kształtują się wyceny względem średniej dwustosesyjnej. Mamy tą średnią dwustosesyjną na indeksie Standard & Poor, mamy tą średnią dwustosesyjną pracującą na amerykańskim dolarze, na indeksie dolarowym, mamy tą samą średnią, która pracuje teraz na indeksie WIG20, pracuje ona także na polskich obligacjach, jak widzimy.
I co jest ważne, co jest ciekawe i interesujące, to jest także, że średnia 200-tygodniowa pracuje na funcie brytyjskim, ale także na australijskiej walucie. Czyli naprawdę rynki światowe są teraz w niezwykle ważnym miejscu. I jeżeli się okaże, że amerykański dolar na swoim indeksie, a on jest moim zdaniem niezwykle istotny, pokonują te miejsca, to oczywiście otworzy się przestrzeń do następnej fali deprecjacji amerykańskiego dolara ze skutkami dla wszystkich innych klas aktywów. Czyli jak wiemy, to, że amerykański dolar się osłabia, oznaczać będzie, że kapitał z Wall Street będzie na całym świecie szukać stopy zwrotu, a takie rynki rozwijające się jak Warszawa są idealnym celem do tego, żeby tutaj szukać tej stopy zwrotu, zarabiając nie tylko na wzroście cen na przykład akcji, ale także na umocnieniu krajowej waluty, dając wtedy skumulowaną stopę zwrotu. Dlatego też obserwujmy szczególnie amerykańskiego dolara. Jeżeli ten dolar będzie się dalej osłabiał podczas dzisiejszej sesji, a zwłaszcza dzisiaj po godzinie 20 i 20:30, kiedy będziemy mieć informacje z Fedu, to w takiej sytuacji będzie to oznaczało wielką hossę na wszystkich innych rynkach poza Wall Street, poza amerykańskimi aktywami. I w takiej sytuacji warszawska giełda powinna być jednym z głównych światowych beneficjentów takiego zjawiska, jakim jest globalne osłabienie amerykańskiego dolara. I widzimy tutaj na tym następnym wykresie, że amerykański dolar ma naprawdę jest na ważnych poziomach. A sam euro-dolar, jak widzimy, stara się i utrzymał się nad poziomem 1,06. Przypominamy, jest to miejsce, gdzie przebiega Fibonacci 38,2% całej fali hossy amerykańskiego dolara z ostatnich miesięcy i kwartałów. Dlatego też, jeżeli udałoby się trwale wyjść na ten poziom i kontynuować wzrosty podczas dzisiejszej sesji oraz także podczas jutrzejszej, kiedy będziemy mieć decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych, to będzie to naprawdę wielka zachęta do tego, żeby wieścić silne wzrosty popytu na ryzyko w końcówce 2022 roku, więc od amerykańskiego dolara bardzo wiele zależy. To, co niepokoi, to fakt, że nie udało się wczoraj utrzymać przy potężnym oporze na cenie miedzi. Opór działa, część inwestorów się boi tego, że nie uda się go sforsować, więc obserwujmy także miedź. Gdyby się okazało, że opory zostają pokonane, to zdecydowanie zmniejszy się ryzyko długich pozycji na indeksach giełdowych, natomiast każde kolejne odbicie miedzi od oporu będzie złym prognostykiem dla indeksów giełdowych na Wall Street. Warto o tym pamiętać. Jeżeli obserwujemy zachowanie amerykańskiego dolara i obserwujemy zachowanie rentowności, które spadają, a amerykański dolar się osłabia, to w takiej sytuacji występuje także presja na wzrosty ceny złota i to właśnie wczoraj się stało na naszych oczach. Utrzymaliśmy się nad poziomem $1800. Opór ma znaczenie i wszystkie opory, które znajdują się wyżej, także mają znaczenie, dlatego też wszystko to, co się teraz dzieje, powinno być szczególnie brane pod uwagę przez inwestorów i te same zjawiska wpływają na zachowanie pary dolar do jena, która w tym wypadku ma potencjał ku temu, żeby spadać. To zjawisko warto wykorzystać przy inwestowaniu. No i oczywiście widzimy, że na przestrzeni ostatnich 2 lat poziom $1800 pełnił funkcję osi symetrii horyzontu cenowego. Czasami cena złota spadała poniżej, czasami była powyżej tego poziomu. No i rynek tak jakby przywiązywał do tego miejsca większą uwagę. Na rynku surowcowym także obserwujemy zachowanie ropy naftowej. Odbicie od poziomu $70 sygnalizuje, że Amerykanie rozpoczynają proces uzupełnienia rezerw strategicznych ropy naftowej, ponieważ oni wcześniej zapowiadali, że w okolicach $70 rozpoczną odzyskiwanie, zwiększanie, odbudowywanie strategicznych rezerw ropy naftowej tego kraju, więc to nie należy się dziwić, że ten poziom generuje wzrostowe odbicie. To, co moim zdaniem cieszy i bardzo sprzyja popytowi na ryzyko i co stoi w sprzeczności z tym, jak zachowuje się cena miedzi, to zachowanie Bitcoina, który w końcu się ruszył, w końcu dynamicznie zaczął rosnąć, oddalając się od ostatnich poziomów wsparcia i w tym wypadku
wzmacniając popyt na ryzyko i moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo właśnie poprzez zachowanie Bitcoina, że także indeksy giełdowe ruszą wyraźniej w górę, więc obserwujmy także Bitcoina. W tym wypadku uda się wrócić nad poziom $18,000, a zwłaszcza nad poziom $18,500, ponieważ jeżeli tak się stanie, to na wykresie powstanie formacja zachęcająca do wzrostu w tej najważniejszej kryptowaluty. I takie ciekawostki teraz pokazujące, jak bardzo teraz inflacja ma wpływ na indeks Standard & Poor i widzimy, że od 2009 roku inflacja nie miała aż tak dużego wpływu na to, jaka była zmienność na rynku standard, na indeksie giełdowym w Stanach Zjednoczonych. Widać relatywnie mocniejszą siłę niemieckich spółek, czyli moim zdaniem nawet pomimo tego, że giełda papierów wartościowych wczoraj raczej nie zachowała się tak, jak optymiści zakładali, że się stanie na Wall Street, i to pomimo tego, że indeksy giełdowe na Wall Street są blisko oporów i te opory zaczynają działać, to jednak presja na to, że rynki na całym świecie będą jednak kupowane, rynek ryzyka będzie kupowany, wystąpi, będzie kontynuowana, a powodem tego jest oczywiście zachowanie amerykańskiego dolara, który się osłabia, który wywołuje presję na to, żeby kapitał z Wall Street szukał wszędzie stopy zwrotu. I moim zdaniem jest to także jeden z głównych powodów, że niemiecki indeks DAX zachowuje się lepiej niż Wall Street i powinno być tak cały czas, więc spodziewam się już trwałego wyjścia i kontynuacji tendencji wzrostowych bez nawet czekania na to, co jutro powie Europejski Bank Centralny. No i teraz polskie aktywa, moim zdaniem wczoraj nie udało się jednak rozpocząć następnej fali aprecjacji umocnienia krajowej waluty, a rozpoczęłaby się ona dopiero, kiedy poziom 4,65 zostałby pokonany. Dlatego też poza czujnością, poza obserwacją niewielkiej zmienności, jednak spodziewam się, że ta aprecjacja wystąpi, ponieważ zachowanie amerykańskiego dolara temu sprzyja, a to zachowanie amerykańskiego dolara najlepiej widać na parze dolar do złotego, które już walczy o poziom 4,40 z dużą szansą, że go pokonamy, rozpoczynając następną falę spadkową w kierunku ważnego wsparcia 4,30. Moim zdaniem to jest scenariusz bazowy. Indeks WIG20 teraz tak bardziej w ujęciu krótkoterminowym, to widzimy, że ma ochotę na to, żeby pokonać swoją średnią 200-sesyjną ostatniej maksima, opór w rejonie 1750 punktów i moim zdaniem na to jest naprawdę duża szansa, a posługuje się tutaj zachowaniem amerykańskiego dolara na euro-dolarze, ponieważ to jest moim zdaniem główny czynnik, który wywoła ruchy na polskich aktywach. Jeżeli euro-dolar będzie rosnąć, a równolegle Standard & Poor, indeksy giełdowe na Wall Street będą jakieś takie zatrzymane, takie jak teraz, nie będą w stanie pokonać swoich oporów, to jednak pomimo tego będę się spodziewać wzrostów indeksów giełdowych w Warszawie i ataku i rajdu nawet w kierunku 2000 punktów w tym roku na indeksie WIG20, ponieważ zachowanie amerykańskiego dolara będzie moim zdaniem przeważało szale i będzie sygnalizowało, że takie zjawisko przepływu kapitału globalnego do rynków emerging markets między innymi będzie występować. To będzie główny powód. Dzisiaj zadaniem indeksu WIG20 jest zakończyć dzień nad poziomem 1800 punktów i jeżeli tak się stanie, to otworzą się wrota do tego, żeby zaatakować jeszcze w tym roku poziom 2000 punktów. I na koniec dzisiejsze dane makroekonomiczne. Poznamy dane o inflacji dla Wielkiej Brytanii. Może mieć to duży wpływ na funta brytyjskiego. Poznamy dane o produkcji przemysłowej o godzinie 11 dla strefy euro, ale to są raczej dane historyczne. I o godzinie 14 poznamy dane o bilansach Polski, rachunek bieżący za październik i bilans handlowy. Jednak moim zdaniem te dane będą miały ograniczone znaczenie z powodu tego, że dzisiaj mamy Fed i to rynek będzie się na te dane pozycjonował od amerykańskiego dolara przez wszystkie inne klasy aktywów i także indeksy giełdowe. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zachęcam do tego, żeby śledzić mój portfel, w którym pokazuję, jak codziennie dokonuję transakcji, modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie z wykorzystaniem mojej metody reagowania, a nie prognozowania. Życzę dzisiaj stopy zwrotu, pięknego dnia i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.